Zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Prawdopodobnie najlepszy asset management w Polsce. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz tam na dole w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Aż 87% szansy na wzrosty na giełdach. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że dzisiaj o godzinie 18:30 będzie nasze następne spotkanie w kawiarni Agere Contra, na którą serdecznie zapraszam fizycznie i prawdopodobnie będzie także live streaming z tego wydarzenia na moim kanale. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Aż 87% szansy na wzrosty na giełdach. Zaczynamy od giełd papierów wartościowych, na których bardzo wiele się dzieje, ponieważ rynek cały czas obserwuje, co się dzieje na Wall Street i na innych ważnych giełdach na całym świecie, które starają się wyjść powyżej górnych krawędzi konsolidacji z ostatnich miesięcy. Ponieważ jeżeli tak się stanie, będzie to oznaczało, że giełdy na całym świecie zaczynają dyskontować bardzo optymistyczny rozwój sytuacji w gospodarce w następnych miesiącach, chcą rosnąć, chcą kontynuować hossę i zamiast realizować powiedzenie sell in May and go away, mamy tutaj do czynienia z optymizmem rosnącym i to pomimo obaw o kondycję amerykańskiej gospodarki i perspektyw amerykańskiej gospodarki, ponieważ część inwestorów boi się tego, że kryzys zadłużenia i początek czerwca może przynieść nam tutaj wielkie zawirowania na wszystkich rynkach finansowych z powodu ryzyka rosnącego bankructwa Stanów Zjednoczonych i niewypłacalności, z powodu tego, że amerykańscy politycy nie dogadali się w sprawie przesunięcia tego limitu zadłużenia. Natomiast co się wczoraj wydarzyło na indeksie Standard & Poor? Widzimy tutaj, sesja była generalnie na przeczekanie, miała raczej prowzrostowy charakter, dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami kontynuacji ruchu w górę na indeksach giełdowych na Wall Street i na całym świecie. No i pytanie jest takie, co się dalej wydarzy. Co jest negatywnym zjawiskiem? Jakie są informacje, które są negatywne dla scenariuszy prowzrostowych? To, że na E-mini futures na Standard & Poor budowane są największe krótkie pozycje od 2007 roku. Widzimy tutaj na tym wykresie, jak to teraz wygląda. Co jest ciekawe, ten wielki Big Short od 2007 roku, największy na E-mini, na indeksie Standard & Poor, nie jest potwierdzany na przykład zachowaniem na Nasdaq, gdzie mamy netto długie pozycje i widzimy, że nie jest to potwierdzane przez analizę międzyrynkową. Te mega krótkie pozycje są nawet potencjałem pod to, żeby te scenariusze jednak prowzrostowe były budowane. W sytuacji, kiedy doszłoby jednak do tendencji wzrostowej, to nagle będzie trzeba pokrywać straty i pokrywać te krótkie pozycje na indeksie Standard & Poor, a to może dodatkowo napędzać tendencję wzrostową na indeksach giełdowych. Dlatego też jestem niezwykle zainteresowany odpowiedzią na pytanie, co się tutaj dzieje i dlaczego jest taka rozbieżność w ocenie i pozycjonowania się graczy na indeksach giełdowych na Wall Street. I ten wykres myślę, że warto sobie zapamiętać. Natomiast dlaczego ten tytuł wpisu jest aż taki, że jest 87% szansy na wzrosty na giełdach? Ponieważ jeszcze raz chciałbym uwypuklić ten raport, który wczoraj znalazłem, który wczoraj Państwu przedstawiałem, który mówił o tym, że statystyka na podstawie wyników indeksu Standard & Poor na ponad 70-letniej historii pokazywał, że jeżeli przez pierwsze 100 dni sesyjnych w roku indeksy giełdowe, indeks Standard & Poor rośnie o więcej niż 8%, a na wczorajszy dzień było to aż 9,1%, to przez cały kolejny rok jest aż 87% szansy, że indeks zakończy cały rok wyżej niż to ma miejsce podczas tych pierwszych 100 dni sesyjnych. Średni wzrost wynosi 25,2
2%, czyli jest naprawdę bardzo duży potencjał pod kontynuację tendencji wzrostowej i były tylko 3 lata, 87, 60, 83 i 75, kiedy indeks giełdowy zakończył rok nieco niżej niż to miało miejsce podczas pierwszych 100 dni sesyjnych na giełdzie, na indeksie Standard & Poor. Dlatego też jest aż 87% prawdopodobieństwa szansy na kontynuację wzrostów na giełdach, a przede wszystkim na indeksie Standard & Poor. Naprawdę potencjał wzrostowy jest w tym wypadku cały czas duży. Jest statystycznie bardzo korzystna sytuacja, która ma miejsce teraz na giełdach i to pomimo tego, że dopiero w perspektywach przełomu tego i przyszłego roku mamy mieć obniżki stóp procentowych, a obniżki to jest ulubione środowisko tendencji wzrostowej na giełdach papierów wartościowych. Dlatego też moim zdaniem dopiero przyszły rok będzie niezwykle korzystny dla indeksów giełdowych, dla akcji na całym świecie, ale wygląda na to, że statystyka pokazuje, że i ten ma szansę zakończyć się niezwykle optymistycznie i ta statystyka jest niezwykle zainteresująca, do której będziemy bardzo, bardzo często wracać, zwłaszcza gdyby się okazało, że letnie miesiące wakacyjne przynoszą jakąś korektę spadkową, ponieważ byłaby to w takiej sytuacji wyjątkowa okazja do tego, żeby jeszcze bardziej, z jeszcze większym optymizmem spoglądać na końcówkę tego roku na indeksach giełdowych. Myślę, że tą statystykę warto sobie zapamiętać i ja będę do niej bardzo często wracał na przestrzeni następnych miesięcy i kwartałów. Dlatego optymizm, który jest na indeksie Standard & Poor, a jak wiemy na wzrostach euro-dolara relatywnie indeksy giełdowe na Wall Street zachowują się najsłabiej spośród całego świata, a ta perspektywa 25% wzrostu w całym roku na indeksie Standard & Poor może być zwielokrotniona na innych parkietach. Jeżeli tendencja wzrostowa na euro-dolarze będzie kontynuowana, to relatywnie lepiej powinien się zachowywać indeks DAX, który walczy dzielnie o to, żeby też pokonać swoje maksima wszechczasów, a przede wszystkim rynki emerging markets. Dlatego też moim zdaniem jest ogromna szansa na bardzo mocne wzrosty, szczególnie na rynkach takich jak warszawski parkiet, dlatego też ten optymizm i te 87% szansy na wzrosty na giełdach także dotyczą warszawskiego parkietu. Warunek jest jeden, że równolegle ze wzrostami indeksów giełdowych na Wall Street musi być wzrost euro-dolara, ponieważ jeżeli tak się stanie i euro-dolar będzie rosnąć, to zobaczycie, drodzy Państwo, bez względu na to, co się będzie działo w Polsce, jaka będzie polityka, jakie będą zapowiedzi, jakie programy wyborcze, kto wygra wybory, nie będzie miało to żadnego znaczenia, ponieważ decydować o wycenach warszawskiej giełdy będzie przepływ kapitału do albo od amerykańskiego dolara. Jeżeli euro-dolar będzie rosnąć, to warszawska giełda papierów wartościowych pójdzie w górę i to zdecydowanie mocniej niż indeksy giełdowe w krajach zachodniej Europy czy też w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj mamy do zdyskontowania dane o wskaźnikach PMI za maj. To są wstępne odczyty, więc dane najświeższe, najbardziej bieżące. Będziemy je oczywiście porównywać z danymi dla Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim ja osobiście koncentruję się na danych composite i widzimy tutaj w tle, jakie są prognozy dla Niemiec, dla strefy euro, dla Wielkiej Brytanii i też dla Stanów Zjednoczonych. Im większa rozbieżność, tym relatywnie lepiej powinien się zachowywać rynek, który to dyskontuje. Mieliśmy także w ostatnich godzinach dane o wskaźnikach PMI dla Japonii i widzimy, że także wskaźnik dla sektora przemysłowego wraca nad poziom 50 punktów, a to oznacza, że ożywienie gospodarcze w japońskiej gospodarce trwa i w takiej sytuacji uzasadnione są te wzrosty indeksów giełdowych w Japonii, które obserwujemy w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach. Natomiast dzisiaj doszło do korekty spadkowej, która jest dość naturalna po takiej bardzo dynamicznej fali wzrostowej. Zobaczymy, gdzie ona nas w tym wypadku zaprowadzi. Natomiast ten optymizm, który wydźwignął indeks giełdowy w ostatnich 2 miesiącach, ta tendencja wzrostowa jest niezwykle optymistyczna i widać ewidentnie przełożenie się tego, co się dzieje na parkietach, na dane makroekonomiczne i mamy potwierdzenie wybicia na nowe ponad 30-letnie maksima
japońskie indeksy giełdowe otwierają sobie przestrzeń do tego, żeby atakować maksima wszechczasów, do których brakuje nieco ponad 20%. To, co teraz jest także ważne dla giełd papierów wartościowych, to zachowanie amerykańskich i światowych obligacji, które przygotowują się pod ten negatywny scenariusz, który zakłada jednak, że Amerykanie będą zmuszeni ogłosić techniczną niewypłacalność. Boi się tego rynek długu, stąd też rentowności idą w górę. Przypominam, że takie stany na przestrzeni ostatnich lat sprzyjały później fali kupna amerykańskich światowych obligacji. Dlatego też moim zdaniem jest to kolejna taka korekta, próba wydźwignięcia rynku po to, żeby po lepszej cenie kupować amerykańskie obligacje. I tego się generalnie spodziewam, że prędzej czy później taka korekta się zakończy. Zobaczymy, co się wydarzy na euro-dolarze ze względu na to, że już jesteśmy bardzo blisko górnej krawędzi tego 2-3 tygodniowego kanału spadkowego, linii trendu spadkowego. Jeżeli ta linia zostanie dzisiaj pokonana, będą pierwsze zwiastuny i przesłanki ku temu, żeby liczyć na jakąś korektę wzrostową. Równolegle patrzymy na zachowanie ceny złota, która jest niezwykle uzależniona od wyceny amerykańskiego dolara i rentowności. Skoro one rosną, amerykański dolar się umacnia, to występuje tendencja na spadki ceny złota i to właśnie jest obserwowane przez nas na żywym organizmie. Zobaczymy, jak zareaguje cena miedzi, ponieważ ona nie chce na razie odbić, a to moim zdaniem też jest warunek konieczny, żeby indeksy giełdowe, które rosną, miały potwierdzenie w zachowaniu cen ważnego surowca. Natomiast moim zdaniem uzależnienie wyceny miedzi od indeksów giełdowych jest uzależnione przede wszystkim od tego, co się dzieje w Chinach na indeksie giełdowym, a tam jakoś tego optymizmu nie widać, więc także cena miedzi jest tutaj wyraźnie stłumiona i konsolidujemy się w okolicach dolnego ograniczenia tego kanału spadkowego, który jest na wykresie. I optymizm zaczyna być widoczny na Bitcoinie z powodu tego, że Bitcoin próbuje wyjść na nowe tygodniowe maksima. Jeżeli się okaże, że te maksima z poprzedniego tygodnia są wybijane, to być może rynek zauważy, że taki ruch w górę to jest nie tylko wsparcie dla indeksów giełdowych, ale przede wszystkim odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Przypominam, to są rejony 26 tysięcy dolarów. Jeżeli faktycznie tak jest, to myślę, że Bitcoin nam będzie sygnalizował, że popyt na ryzyko ma dużą szansę kontynuacji tendencji wzrostowej, pomimo tych obaw i tych lęków, a kryptowaluta będzie wspierała analizę międzyrynkową, której wnioski będą korzystne dla ryzyka. I myślę, że nocne zachowanie Bitcoina zaczyna wspierać właśnie taką tezę. I na koniec polskie aktywa. Polski złoty jest cały czas kupowany, więc nie dziwmy się, że giełda papierów wartościowych rośnie. Polskie obligacje pozostają na razie w tendencji dokładnie takiej samej jak amerykańskie papiery, tylko że relatywna siła jest tutaj coraz bardziej widoczna. Poziom 6% na rentowności jest atakowany. Zobaczymy, czy się uda go trwale pokonać. Dzisiaj będziemy dyskontować ostatnie twarde dane makro z polskiej gospodarki, sprzedaż detaliczną w kwietniu w ujęciu normalnym, jak i w ujęciu realnym. Te ujęcie realne jest dla nas szczególnie istotne, ponieważ to są dane, które uwzględniają inflację i im bardziej będzie teraz duża rozbieżność w danych względem prognoz, tym rynek bardziej będzie musiał na to zareagować. Rynek jest nastawiony, że dane będą złe, więc im lepsze będą dane, tym większe prawdopodobieństwo reakcji rynkowej, ponieważ takie dane nie będą zdyskontowane. No i zobaczymy, będziemy także zestawiać te dane z produkcją przemysłową, żeby ocenić, jaka jest trajektoria zachowania polskiej gospodarki na początku drugiego kwartału. Wczorajsze dane o produkcji przemysłowej były złe, były nawet bardzo złe, dlatego też zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy na sprzedaży detalicznej, czy te dane będą potwierdzane, czy też niepotwierdzane. No i jeszcze mamy dane o zamówieniach produkcyjno-budowlanych i te dane także mogą mieć pewnego rodzaju znaczenie, jeżeli będą odbiegały znacząco od prognoz. I oczywiście na koniec warszawska giełda papierów wartościowych, która wczoraj pierwszy raz od kwietnia poprzedniego roku zakończyła notowanie nad poziomem 2000 punktów.
Natomiast negatywnym zjawiskiem jest obrót, który nie był w stanie przekroczyć nawet miliarda złotych, dlatego wybicie moim zdaniem, które teraz trwa na indeksach giełdowych, musi być potwierdzone w następnych dniach kontynuacją tendencji wzrostowej. Jeżeli tak się stanie, to popyt na ryzyko będzie miał otwartą drogę do tego, żeby liczyć nawet na kolejne 20% wzrostów na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ przejście do poziomu 2000 punktów oznacza, że rośnie prawdopodobieństwo ruchu właśnie o kolejne 20% w okolicy oporu 2400-2500 punktów. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, ale zobaczymy, czy on będzie materializowany. To, co sprzyja warszawskiej giełdzie, to stała presja na rzecz umocnienia krajowej waluty. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, przypominam, dzisiaj o godzinie 18:30 następne spotkanie w kawiarni Agere Contra. Życzę dzisiaj dodatniej, dużej stopy zwrotu. Wszystkim pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.